dobry moi drodzy. Dzisiaj wykonamy trawerten tak zwany drapany. Technika położenia tego produktu jest bardzo podobna do techniki wykonania, którą opisałem w swoim filmiku Głęboka struktura małą ilością materiału. Kto jest zainteresowany, u mnie na stronie możecie zobaczyć. Tam wykonywałem tynk w kolorze czarnym. Faktycznie technologia położenia jest bardzo podobna do tamtej, tylko struktura tutaj jest wydłużona. Do tego efektu lepiej zastosować materiał z bardziej wysoką tłustością, ponieważ materiał powinien po wydrapaniu szczotką zachowywać strukturę. Jeśli materiał będzie miał mniejszą tłustość, to on po prostu będzie spływał. Niestety przy takiej tłustości on też walkuje się i robią się grudki, ale z tym można będzie jak najbardziej sobie poradzić. No i zaczynamy. Przed tym jak zacząć, poprosiłbym postawić polubienie tego filmiku. Te polubienia są ważne dlatego, żeby YouTube pokazywał ten filmik jak można większej ilości widzów i każde Państwa polubienie YouTube będzie traktował tak, że filmik budzi zainteresowanie i odpowiednio po każdym kliknięciu będzie pokazywał ten filmik większej ilości widzów. Więc proszę o polubienie tego filmiku. Już mamy wstępnie zagruntowaną próbkę i można byłoby nakładać ten efekt na dwie warstwy, tylko w tym przypadku przynajmniej trzeba byłoby chociaż zagruntować powierzchnię pod kolor tynku, ale ja osobiście bardziej lubię ten efekt tworzyć na trzy warstwy, ponieważ jeśli ja zrobię przygotowawczą pierwszą warstwę, to druga warstwa zupełnie inaczej już nakłada się i zupełnie inaczej wygląda, więc ja będę robił na trzy warstwy, a Państwo jak sobie życzą. Nałożyłem pierwszą warstwę bardzo cieniutko i teraz lekko ujednolicę powierzchnię, zrobię lekko chropowatość. Rysunek naszego efektu będzie miał taki kierunek, więc układam palce na płasko i robię cieniutką, słabo wyrazistą chropowatość. I już gotowo. Teraz musimy odczekać, aż ta pierwsza warstwa wyschnie i będziemy nakładali drugą warstwę. Pierwsza warstwa już sucha i teraz będziemy nakładali drugą warstwę. Nakładamy nie za grubo i nie za cienko. Trzeba starać się nakładać drugą warstwę tak, żeby grubość warstwy po całej powierzchni była mniej więcej taka sama. I teraz bierzemy szczotkę i robimy pasy. Na dużej powierzchni może tak być, tym bardziej jeśli trzeba jeszcze używać drabiny, to może być tak, że te pasy mogą być troszeczkę krzywe, dlatego ja zawsze stosuję latę. Tutaj oczywiście lata się nie zmieści, to linijkę używam. Przykładam i przecieram. Troszeczkę za cienko dałem, więc muszę jednak poprawić. Tak jak mówiłem, musi być nie za grubo, ale i nie za cienko. Tak, zrobiliśmy pasy. Te pasy muszą teraz wyschnąć i trzeba będzie później podczyścić te nadmiary materiału, które nam tutaj wiszą. Na ścianie to zwykle tych nadmiarów mniej, ponieważ spadają na ziemię. Teoretycznie to już może być jako efekt końcowy, ale jednak mamy zadanie zrobić coś innego. Więc odczekamy, aż ta druga warstwa wyschnie i będziemy nakładali trzecią warstwę. I już druga warstwa jest sucha, oczyściłem od nadmiaru materiału. Teoretycznie ten efekt już mógłby służyć jako efekt końcowy, ale my musimy zrobić coś innego. Więc nakładamy teraz trzecią warstwę. I tak samo trzecią warstwę przeciągamy szczotką. Nakładamy nieregularnie i im dalej, tym trzecia warstwa mniej pokrywa powierzchnię. Ewentualnie na samym końcu można, żeby trzecia warstwa bardziej pokryła powierzchnię, czyli taki gradient. I tak samo przeciągamy szczotką. Teraz w miarę podsychania trzeciej warstwy bierzemy pacę plastikową i zaczynamy przyglazać. Oczywiście znowuż będziemy przyglazali nierównomiernie. Gdzie bardziej przygladzimy, gdzie mniej przygladzimy. Ja na przykład będę od lewa poruszał się w prawo, czyli tutaj będzie najbardziej wygladzono, a tam będzie w prawie nie wygladzono. Oczywiście materiał powinien być bardziej suchy, dlatego żeby jego można było normalnie wygładzić, ale żeby też nie był za bardzo suchy.
Wygładzanie to jest intencja twórcza, więc ja nie mogę powiedzieć, że tutaj trzeba mocno wygładzić, a tutaj nie trzeba w ogóle wygładzić. Wszystko zależy od tego, jaki efekt Państwo oczekują. Moim zdaniem już będzie wystarczy naglazanie. Teraz zostawimy próbkę, żeby tynk całkowicie wysnął i zostało tylko zaimpregnować znowuż na dwie warstwy. Więc do zobaczenia, do impregnacji. No i teraz ostatnie podejście do impregnacji. Jak zwykle impregnujemy powierzchnię na dwie warstwy. Pierwszą warstwę nakładamy normalnie walkiem, drugą również walkiem, po tym jak wyschnie pierwsza warstwa i już. Już zimpregnowaliśmy, teraz ta warstwa impregnatu wyschnie i nałożę drugą warstwę i temat będzie już zamknięty. Faktycznie efekt wygląda dość głęboko, ale mimo wszystko na wykonanie tego efektu poszło mi w granicach 2-2,5 kg na metr kwadratowy materiału na wszystkie warstwy. Więc efekt dość oszczędny, ale wygląda niby materiału tutaj zużyto było bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za polubienie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnych filmikach.